Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj wspólnie przygotujemy danie kuchni gruzińskiej. Będzie to haczapuri. Dzisiaj zrobimy haczapuri adżarskie, bo w Gruzji w zależności od regionu mamy różne wersje haczapuri z różnymi dodatkami. My przygotujemy takie zwykłe, podstawowe z miksem serów i z jajkiem. Także zapraszam Was do obejrzenia filmu z przepisem, a nowych widzów jak zwykle zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Ciasto, z którego będziemy wykonywać nasze haczapuri, będzie na wzór takiego ciasta na pizzę. Zatem zobaczcie, jakie składniki będą nam potrzebne do przygotowania dzisiejszego dania. Zaczniemy od zaczynu drożdżowego. Tutaj mam 130 ml ciepłej, niegorącej wody. Do tego dodamy 15 g świeżych drożdży i do zaczynu dodamy jeszcze łyżeczkę cukru. Natomiast do ciasta będzie nam potrzebne 250 g mąki pszennej, łyżeczka soli, 3 łyżki oliwy. Natomiast już do wykończenia tego haczapuri mam tutaj 2 garście serów różnych, to jest gouda zmieszana z cheddarem. Natomiast jakiego sera użyjecie, to już jest Wasza wyobraźnia. I mam tutaj jeszcze mniej więcej około 100 g fety i na koniec będą 3 jajka. Zaczniemy od przygotowania zaczynu drożdżowego. Nasze drożdże świeże przekładamy do wody, wsypujemy łyżeczkę cukru i całość dokładnie mieszamy, aż to się wszystko ładnie rozpuści. Zaczyn już jest taki gotowy, więc teraz przejdziemy sobie do przygotowania ciasta. Do miski z mąką wsypujemy płaską łyżeczkę soli, wlewamy tą oliwę z oliwek, na koniec wlewamy zaczyn drożdżowy i zaczniemy sobie wyrabiać ciasto. Najpierw to wszystko wymieszam w misce i za chwilę przełożę na stolnicę i będziemy wyrabiać. W zależności od mąki, jaką użyjecie, to ciasto może wymagać na przykład dolania troszkę więcej wody albo dosypania jeszcze troszkę mąki. Ja tutaj akurat mam mąkę typ 450, ale każda mąka inaczej chłonie wodę. Ciasto już po około godzinie pięknie wyrosło, dlatego teraz już sobie tutaj blat podsypałam mąką i będziemy formować nasze haczapuri. Teraz ciasto podzielimy na 3 porcje i każdą będziemy rozwałkowywać na prostokąt. Teraz na ten prostokąt wyłożymy sobie część sera. Pozostałe jeszcze będą na 2 pozostałe kawałki ciasta. I teraz boki sobie zrolujemy do środka, ale nie całe. I tutaj sobie końcóweczki złączymy. Teraz na górę wyłożymy też 1/3 porcji naszego serka feta i będziemy przekładać te haczapuri na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Tak przygotowane haczapuri włożymy do piekarnika nagrzanego do temperatury mniej więcej około 230 stopni i będziemy je piec tak mniej więcej 10, maksymalnie 12 minut. To wszystko zależy od piekarnika. Mają się te nasze haczapuri przyrumienić. Później po tym czasie je wyjmiemy z piekarnika, będziemy wbijać jajka i z powrotem damy jeszcze do piekarnika.
Teraz po 12 minutach w piekarniku haczapuri wyjęliśmy. Zrobimy sobie tutaj taki dołek i w ten dołek będziemy wbijać po jednym jajku do każdego haczapuri i włożymy z powrotem do piekarnika na jakieś 6-8 minut, żeby nam się tutaj to jajko fajnie ścięło. Haczapuri już wyjęłam z piekarnika. Jest pięknie przyrumienione, wypieczone. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Takie haczapuri możecie przygotować sobie na śniadanie, na kolację. Może to być też na przykład forma dania obiadowego. Na koniec możecie je sobie przyozdobić szczypiorkiem lub tak jak ja dzisiaj zrobię, przyozdobię sobie koperkiem, żeby fajnie było coś zielonego. Zachęcam Was do zrobienia takiego haczapuri, bo to naprawdę nie wymaga dużo pracy, a jest pyszne, sycące danie. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, dajcie koniecznie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z przepisami. Napiszcie w komentarzu, jak Wam wyszło moje haczapuri, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.